Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Czołem Rebelio, ja się nazywam Joanna Prokop, a dzisiaj ze mną gościnnie jako współprowadzący Seweryn Maciejczyk. Cześć Seweryn. Cześć. I naszym gościem specjalnym, słuchajcie, jest dzisiaj pani profesor Renata Mieńkowska-Norkiene, wykładowczyni Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor, panie redaktorze, dzień dobry. Pani profesor, jesteśmy dosłownie na chwilę przed ciszą wyborczą, przed pierwszą turą wyborów i chcielibyśmy poprosić panią profesor o ocenę kampanii wyborczej, na którą składają się pomysły sztabów, przedstawienie kandydata, reakcje sztabów na afery, jakieś tam kryzysowe sytuacje, tak, kryzysowe zarządzanie i ogólnie o ocenę samych kandydatów. No i głos. No i wymyśliliśmy sobie taką konwencję z panią profesor, zaproponowaliśmy pani profesor, że w skali od 1 do 5 ocenimy pracę sztabów wyborczych i pracę kandydatów. I ja zacznę od Adriana Zandberga. Wymyśliliśmy sobie, że to będzie to będzie szóstka, od najmniejszego poparcia do najwyższego, ale jak wiemy, ta dolna trójka, to nie wiemy kto, który zajmie jakie miejsce. Adrian Zandberg. Adrian Zandberg radzi sobie bardzo dobrze. On sobie zawsze dobrze radził w takich wyborach, gdzie liczy się wyrazista osobowość. Zawsze świetnie sobie radził w debatach i teraz też. A te debaty, co ciekawe, bo w ogóle się na to nie zapowiadało, miały być nudne i w ogóle nic nie wnoszące, a się okazało, że debaty nam dały bardzo dużo w tej kampanii. Co więcej, nawet ta ostatnia debata, którą już naprawdę chyba wszyscy uznali za nudną, populistyczną i za taki po prostu wykwit najdziwniejszych pomysłów, ona też wbrew pozorom była istotna. I ja myślę, że pod tym względem Zandberg robi dobrą robotę. Poza tym, jeśli on od jakiegoś tam 1,5% doskoczył do Magdaleny Biejat, a przeskoczył Hołownię, no to znaczy, że zrobił dobrą robotę niewątpliwie. I teraz ja nie wiem, czy on, czy jego sztab, bo ja się w ogóle nie orientuję, co tam się dzieje między nim a jego sztabem. No właśnie, on ma sztab. Myślę, że on jest w pewnej mierze naturszczykiem. On też sam jest na tyle wyrazisty, że jego wspierają algorytmy, więc może mu sztab nie jest aż tak bardzo potrzebny. Natomiast on fajnie zagospodarowuje tak ciekawie młody elektorat, który nie jest mencenowski, tak? I chłopaków, i dziewczyny, i tych zmęczonych już dziaderstwem. Ale on ma łatwiej, bo może się ustawić w opozycji do wszystkich. Tak, on nie jest w rządzie, tak? I nie jest w koalicji rządzącej, więc rzeczywiście może. Co więcej, Magdalena Biejat, zarzucając mu to przy kilku okazjach, i nawet wchodząc z nim parokrotnie w taką konkretną dyskusję na ten temat, ona mu też zrobiła dobrą reklamę, paradoksalnie, bo pokazała, że on nie jest tam u nich w tym kociołku, w którym jest też Hołownia, w którym jest ona, Rafał Trzaskowski, a zauważmy, że zwłaszcza najmłodsi wyborcy, czyli ci, którzy świeżo weszli na ten rynek wyborczy, ja wiem, że to może źle brzmi, ale tak jest, to są ludzie, którzy szukają jednak czegoś bardzo wyrazistego. Ale czy nie jest tak, że on już nie ma takich odklejonych pomysłów? Bo umówmy się, Zandberg, Biejat, Hołownia, Mencen prowadzą kampanię partyjną bardziej, bo oni grają na przyszłość. Tak. Nawrocki z Trzaskowskim chcą wygrać wybory, są faworytami. Tak. I pytanie jest takie, czy nie jest tak, że Zandberg poszedł trochę bardziej w socjaldemokrację. Nie ma takich odklejonych pomysłów. Moim zdaniem on dużo się sugeruje pomysłami od Gierlzaka, z DLR-u i to widać. Pełna zgoda. Widać też u niego taki sznyt narodowy, moim zdaniem. Tak, absolutnie. I jest czytelny. Tak. Ja widziałem, jak na ostatniej debacie odpowiadał na temat uchodźców. Czytelnie, ale nie był pro. Nie, ja powiem więcej. To jest tak, że w tych wyborach i w tej kampanii
Każdy kandydat jest troszeczkę ogładzony. Każdy, absolutnie. Przecież Trzaskowski poszedł bardzo mocno w prawo. To porozmawiamy jeszcze. To o tym porozmawiamy. Zandberg też poszedł w prawo. No oczywiście właśnie. jego prawo jest inne niż Trzaskowskiego prawo. Tak, jego prawo to jest tak troszkę mniej na lewo. Czy właśnie prawo Ale Zandberga tak. nie jest trochę jak prawo Fredriksen w Danii? No, na przykład, tak. Więc ma Pan absolutnie rację, że pod tym względem on się pilnuje, bo on gra też oczywiście o wybory. Ci kandydaci od 3. miejsca w dół to są kandydaci, którzy grają wybory Czyli parlamentarne. ucywilizował teoretycznie skrajną lewicę, robiąc z niej normalną lewicę Tak, ale nie za mocno. zachodnioeuropejską. Tak, ale nie za mocno. Tak? To znaczy on przestał być taki radykalnie, no, z takimi anarchistycznymi jakimiś, albo tymi anarchosyndykalistycznymi, albo nawet takimi, no właśnie, Mi skrajnie... przebija dymek Gierzak, bo oni się zaczęli być tak, bardzo ja wiem, popularni. tak. To jest oni ideowo, moim zdaniem, robią taki podkład do nowej lewicy. Tak, ale pan też o Fredriksen wspomniał, ona No jest właśnie. ugładzona. No, jednak Ale ona Fredriksen jest mocno... wzięła pomysły z skrajnej prawicy, zagarnęła i Tak. mówi, dalej jestem socjaldemokratką, okej. prawda? No to skoro pan o tym mówi, to rzeczywiście Zandberg tym patriotyzmem, o którym pan wspomniał, Tak, to tak. jest w mojej ocenie najbardziej takie ciekawe w tej kampanii tutaj, bo tego wcześniej nie było. On jednak mimo wszystko, on jest i proeuropejski, i taki patriotyczny lekko, i właśnie kwestia migracji, czy takich najbardziej, on bardzo wyraziście powiedział na przykład, jestem za aborcją do 12 tygodnia. Nie było tak, że kobieta decyduje i tak dalej. On bardzo podkreślił do 12 tygodnia. Dla mnie to jest coś nowego jednak. On wcześniej tego 12 tygodnia w ogóle nigdy nie podkreślał, tak? A teraz nagle Pani profesor, mówi o tym wyraźniej. a czy to nie jest trochę tak, że Adrian Zandberg jest w dość komfortowej sytuacji, ponieważ będąc tak jakby trochę niżej, klasyfikując się trochę niżej, nie był atakowany przez tych czołowych kandydatów, prawda? Nie miał zadawanych tych bardzo trudnych pytań, bo i tak wiadomo, że pewnego progu nie przeskoczy. Znaczy to akurat i dobrze i źle dla niego. To znaczy tak, dobrze w ogóle dla niego, że nie jest w koalicji rządzącej. Więc on może zawsze powiedzieć, że ja jestem antysystemowy, nawet jeśli jest bardziej gładki niż był wcześniej. Natomiast niedobrze, że go nie atakowano, ponieważ ci kandydaci oczywiście, którzy nie mają największych szans, im się zadaje mniej pytań. Zandberg jest dobry w odpowiadaniu na pytania. On jest po prostu dobry w mówieniu. Więc w tej dyskusji, na przykład w chyba Super Expressie, tej najbardziej takiej żwawej, tak. emocjonalnej, takiej ad vocem, gdzie można było zareagować, on był też dobry, tak? To tam było... On jest w ogóle dobry. Ale jego tam było mało. Bo on tam Ja źle wiem. wylosował i on nie Ja dostał wiem. pytań. I Ja i to jest, wiem. bo oni wszyscy wiedzieli, Ale i że tak nie ma był co dobry. Zandberga wyciągać. No wiem, To ale i jaką tak był ocenę mu dobry. wystawiamy? Ile mógł zrobić, to zrobił. Może nie zrobił tego perfekcyjnie, ale w mojej ocenie on na 4 zasługuje absolutnie. No właśnie, ja bym mu nawet dał 4,5. ale Albo nawet 4,5, Z uwagi tak. na łatwość też mu odejmuję połówkę, bo miał za łatwo. Miał za łatwo, ale też on podskoczył bardzo wysoko. Ja nie wiem, ile zrobił sztab, ile on. On był od wszystkich youtuberów i podcasterów, to też się liczy. Tak, to też się liczy. Co więcej, on w ogóle nie unika, jeśli nie musi, to nie unika żadnych nawet trudniejszych tematów, tak? Więc oczywiście no, można powiedzieć, że jemu nie zadają tych trudnych pytań, jak pani redaktor słusznie zauważyła, ale tam, gdzie mu zadają, to on naprawdę sobie radzi. Nie? I poza tym miał bardzo, bo pan mówi, ma łatwo. Niekoniecznie. A na przykład z taką Biejat trzeba mu się zmierzyć bardzo konkretnie. Ale była I ona, świetna ta dyskusja. no właśnie, ale ona Ostatnie mu pytanie. zarzuca, że patrzysz z boku, łatwo jest oceniać z boku. No nie jest to takie łatwe wyzwanie odpowiedzieć na taki zarzut, tak? Czemu nie jesteś z nami? Moim No? zdaniem za 2 lata startują razem bez Czarzastego. Ale jak się tylko pozbędą Czarzastego Tak. i Żukowskiej, to w mojej ocenie polska lewica ma szansę na 20%, bo na tyle jest w tej chwili absolutnie zapotrzebowanie na lewicę w społeczeństwie. Takie konkretne zapotrzebowanie. Natomiast oni mają szansę na więcej. Tylko Trzymamy kciuki za jesienne wybory w Lewicy. Tak, Tak. dokładnie. Pani profesor, a
pogromczyni Karola Nawrockiego jednym pytaniem, tak? Tak. Bohaterka jednego pytania o podatek katastralny. Dla mnie stabilna w swoich poglądach i w ogóle stabilna w odbiorze Magdalena Biejat. Jak Pani ocenia? Ja ją oceniam bardzo dobrze, ponieważ ona, proszę zauważyć, ona była kontrkandydatką Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta Warszawy. Ona była niezła tam, ale nie zapisała się jako ta, która rzeczywiście zmieniła, nie wiem, tok dyskusji albo tematy, agendę. Natomiast tutaj ona pokazuje, że ta lewica, taka zapomniana już trochę w Polsce, taka, nad którą już się pochylano z tym przysłowiowym krzyżykiem, do widzenia. Sztandar wyprowadzić już było, tak? wyprowadzić. Ona nagle pokazuje, że lewica jednak może mieć znaczenie, wystarczy tylko, żeby miała też po prostu porządną lewicową twarz. Co więcej, ona uwiarygadnia tę lewicę w ogóle całym swoim jestestwem. Tak? Tam się wszystko zgadza. Co więcej, ja powiem Państwu, że to jest rzecz może nieoczywista, jak my w tym naszym polskim grajdołku tak się kisimy w tej kampanii wyborczej, ale jak ja na przykład zaprosiłam moich zagranicznych znajomych do obejrzenia debaty, tej, w której, jak się okazało, ona odegrała bardzo istotną rolę, i też do tej debaty w Końskich. Ale w hali w Końskich, w hali, prawda? tak. To oni mi powiedzieli, to jest coś niesamowitego, ta babka jest świetna. To jest w ogóle, jakbyśmy my byli Polakami, to byśmy na nią głosowali. A słuchali i Trzaskowskiego, i Nawrockiego, i oczywiście tych wszystkich. Ja nie dawałam żadnych komentarzy do tego specjalnie, żeby oni sami byli w stanie się zorientować, co tam się dzieje. Szczerze, oni byli zachwyceni Magdaleną Biejat. Więc wydaje mi się, że ona zasługuje na naprawdę, ona zasługuje chyba na 5. Naprawdę? Naprawdę. Ja O wiem, Boże. tak, bo ona naprawdę zrobiła ogromnie dużą robotę. Ona mówi merytorycznie, bo powiem Państwu tak, oczywiście można powiedzieć, co to znaczy kampania, tak? Można w kampanii gadać bzdury, być bardzo skutecznym. I to wtedy pewnie zasługuje na, nie wiem, bardzo wysoką ocenę, bo się jest skutecznym, tak? Na przykład Karol Nawrocki. Za chwilę będziemy o nim rozmawiać. Dojdziemy. Ale dobrze, ale to jest znowu tam z kapelusza wyciągnięty kandydat, i miał dostać rozpoznawalność w PiS-ie, się dał rozpoznać w PiS-ie. Czy to zasługuje na 5? Teoretycznie cel zrealizował, tylko umówmy się. Nie zrealizował cel o 3 miesiące za późno. On miał rozpoznawalność zdobyć od razu, tak, ale to za chwilę o nim porozmawiamy. Oczywiście. Natomiast jeśli wracamy do Biejat na chwilkę, ona zrobiła wszystko, co mogła zrobić, a przy tym wszystkim ona pozostała merytoryczna, nie wygadywała bzdur na ostatniej debacie, co po prostu wszyscy pozostali, naprawdę ja nie słyszałam jeszcze czegoś tak okropnego, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne. W ogóle walenie w Unię Europejską. Zielonego Ładu nie ma, nawet Trzaskowski ma naprawdę za uszami po tej debacie, tak konkretnie. A ona mimo wszystko zachowała się bardzo w porządku, ale nade wszystko ona po prostu mówiła sensownie. Kto zdobędzie więcej głosów? Biejat czy Zandberg? A, to jest dobre pytanie. Oni mają jednak inny elektorat. Bo tutaj w tych Zandberg wyborach. jednak 18-29. On idzie do góry, on idzie bardzo do góry. I ma tak. progres, zabiera głosy Ma Mencenowi. progres, tak. I on cały czas idzie do góry, Mencenowi spada, jemu idzie do góry. Mówisz na jego 18, korzyść... 29 w sensie wieku Oczywiście, wyborczym. tak, na jego korzyść działają, a na jego korzyść działają algorytmy. Przedziały. Oczywiście, Tak, ja więc przedziałami się posługuję. tak jest, czy przedziały, tak. I on pod tym względem rzeczywiście Mencenowi też zabiera. Ja widziałem zdjęcia z uwodzi ostatniego młodych jego ludzi. spotkania. Na początku Jest było mało świetny, ludzi, a tak. teraz było Tak. 2000. Tak, jest Dużo. świetny, Cały jest rynek świetny. gdzieś Tak. tam. I on nie ucieka, nie? Na hulajnodze. Tak, czyli nie wiadomo, bo Biejat kobiety bardziej, nie? Tak, chociaż Zandberga jednak młodsze dziewczyny też chętnie go wybierają, tak? Czyli nie wiemy, a sondaże pokazują miszmasz, raz pokazują 6 Zandberg, raz Biejat. Myślę, że jednak Biejat, ale Zandbergowi A naprawdę sumarycznie rośnie, lewica, bo ja tam sobie tak policzyłem i myślę, że spokojnie na 12% mają Może szans. być, tak, plus Senyszyn, bo rozumiem, że Senyszyn Tak. zaliczamy. No to Tak. tak, 12, może nawet... Senyszyn, duch 12, SLD tak, z tak. początku Chociaż wieku. proszę pamiętać, że tak jak się głosuje teraz sercem w pierwszej turze, to jednak będzie jakaś taka grupka, która pójdzie w kierunku zwycięzca Taktycznie, jednak, nie? tak? Taktycznie, Podłączy bo się kto do wie, obozu co będzie zwycięzców, potem. tak? Tak. Poza tym to też nie jest tak, że wszyscy będą strasznie chętnie głosowali, czy to na Zandberga, czy na Biejat w rozumieniu lewicy. Będą ciągle myśleli, że na lewicę w Polsce jeszcze nie jest czas.
tak? I ja wiem, że młodzi ludzie tak nie pomyślą, ale jednak ta klasa średnia, która może bardziej w kierunku lewicy, bo to są przede wszystkim pracobiorcy, tak? Czyli ludzie pracujący, których wkurza ta składka zdrowotna i tak dalej, czują się na przykład rzeczywiście gorzej traktowani, oni mogliby pójść zagłosować na Biejat i na Zandberga, albo na Biejat, albo na Zandberga, ale tak, Biejat ma taką przewagę, że ona jest w koalicji, więc jest szansa na to, że ona coś tam jednak może dowieść jeszcze tutaj, tak? Nie wiem, przekonać do czegoś Trzaskowskiego i No tak właśnie, dalej. ja mam jeden problem, bo gdyby był PiS, to renta wdowia już by była, już by emeryci brali tą rentę, a koalicja ją wprowadzi od 1 lipca. To jest poniekąd pomysł lewicy. Szkoda, że jednak tego nie wprowadzili 2 miesiące wcześniej, co? No tak, tylko to jest właśnie problem tego rządu, tak? On tak nie działa jak PiS. No, tam tego ręcznego sterowania jest No jednak właśnie. trochę za mało, nie? A poza tym Tusk nie ogarnia całego ręcznego sterowania. On jest zajęty na tylu frontach, a chce mieć ręczne sterowanie w takim sensie, chce mieć ogląd na wszystko, co się dzieje. Bo jak trochę popuścił gdzieś tam na przykład... no nie chcę powiedzieć lejcy, ale trochę tak to wyglądało. Lewicy na przykład w kwestii, dobra, nauka, niech będzie, tak, trochę nie do końca interesował się kwestią, nie wiem, edukacji. No to jak zaczęło się mu wymykać, to też zaczął tracić, tak? No bo to były takie bardzo A ja bym chciała, moi drodzy, żebyśmy jednak wrócili do kandydatów. Jasne, Dobrze? czyli Poczekaj, Seweryn, bo- Biejat 5, Zandberg 4. Tak. Tak, a ja bym chciała tylko dopytać o panią Magdalenę Biejat, bo rzeczywiście pani profesor, ona wydawała się być taka młoda i niedoświadczona jeszcze w zimę, a przez te 3-4 miesiące urosła nam prawdziwa kandydatka. I ja mam takie pytanie, czy to, że jest kobietą, kandydatką, trochę jej przeszkadza, ponieważ jesteśmy w kampanii, kiedy świat może zapłonąć, tak? Kiedy jednak te zagrożenia mogą przyjść. I czy my jesteśmy gotowi na to, żeby zaakceptować w takiej sytuacji geopolitycznej kobietę jako prezydenta Polski? Ja już od ilu lat słyszę, że Polska nie jest gotowa na kobietę, właśnie. prezydentkę, nie jest gotowa, naprawdę. My nie jesteśmy może gotowi na kobietę z prawdziwego zdarzenia, kandydatkę, tak? Bo na te wszystkie zderzaki, czyli na na premierki przede wszystkim zderzaki, tak? No przepraszam, ale tak to wyglądało, tak? Najpierw Ewa Kopacz, potem Beata Szydło. To były typowe nominatki tych mężczyzn, którzy je tam pobłogosławili, po to, żeby one się po No, ale prostu w wzięły na cudzysłowie siebie to były całe mocne odium. kobiety. A skąd? Nie? Nie, Szydło znaczy one była by były... mocną? Nie, Nie. one nie były mocne. One dobrze robiły swoją robotę i one były lojalne. Ja To rozumiem. tak samo było z Ewą Kopacz, jak i z panią Beatą Szydło. Co prawda, ja mogę powiedzieć, że one naprawdę dobrze robiły swoją robotę i one miały fajne pomysły nawet, każda oczywiście w tych swoich tam kierunkach. Beata Szydło była tak lojalna wobec Kaczyńskiego, że może tych pomysłów nie było tam widać, ale ona coś próbowała przemycić. Natomiast myślę, że Ewa Kopacz miała więcej pomysłów. Ona zresztą też i w Parlamencie Europejskim została dostrzeżona. Ona jest tam niezła w ogóle jako też osoba, która ma i pomysły, i jakąś sprawczość. Natomiast z kobietami to jest tak. Kobiety... To jest wynik badań, żeby nie było, że ja tutaj sobie operuję tylko stereotypami, tylko naprawdę to zostało zbadane. Kobiety robią lepiej po prostu robotę zadaną, która wymaga czasami bardzo dużo wysiłku, jakiegoś takiego szerszego spojrzenia, ale one robią swoją robotę, na tym się koncentrują, natomiast jak ta robota jest już zrobiona, to najczęściej za tę robotę, ponieważ strategizowali mężczyźni, oni sobie też przypisują zasługi, tak? Kobietom to często nie przeszkadza z różnych powodów, to już na inną dyskusję. Natomiast w przypadku Magdaleny Biejat proszę popatrzeć, co się dzieje. Ona znowu świetnie robi swoją robotę. Ona dostała zadanie, żeby ten czas, tę agendę, którą dostała, żeby ją jak najlepiej wykorzystać. Bez pomocy algorytmów, będąc w koalicji rządzącej jednak, tak, jakby na to nie patrzeć, będąc wicemarszałkinią Senatu, więc też umówmy się, można jej zarzucić, że ona tu może kontrolować, zresztą się to jej zarzuca, tak jak Hołowni, że jest marszałkiem Sejmu, więc tu druga osoba w państwie, tu teoretycznie nam trzecia czy czwarta. No i to są konkretne zarzuty, więc ona je wszystkie potrafi odeprzeć, a poza tym ona jest po prostu merytoryczna. Polska może nie być do końca gotowa na osobę merytoryczną, czyli na polityków, którzy mówią prawdę. Ale w Słowacji konserwatywnej kobieta była.
Wygrała. No była, ale no to można zawsze powiedzieć na Węgrzech, też w Chorwacji, tak, no tam są jakieś kobiety, które wygrywają, tylko na przykład na Węgrzech, no to wiadomo. No ale tak. to... typowy zderzak. Ja będę No, strażnikiem w Słowacji czasu, moi może drodzy. Dobrze, to teraz Szymon Hołownia, bo tu jest największa zagadka. Ja od siebie powiem, on walczy o to, żeby mieć jak najlepszą pozycję po wyborach, a wydaje się, że on nie walczy o to. Znaczy tak, ja w ogóle nie wiem, o co walczy Szymon Hołownia No tak do właśnie, końca. on ma jakąś ideę? Ja myślałam na początku, że on rzeczywiście walczy o prezydenturę. Wydawało się, że on będzie walczył o prezydenturę, to znaczy, że on rzeczywiście próbuje rozszczelnić ten duopol. Tylko że ja nawet miałam taką ideę fix i nawet szczerze mówiąc tam gdzieś próbowałam doradzać mu z różnych mediów, ale może nie oglądał, żeby on poszedł w przekonanie PSL-u do tych projektów ustaw światopoglądowych i żeby pokazał w ten sposób swoją sprawczość i to byłby świetny dla niego kapitał. O Boże, I to byłby jego świetny kapitał na wybory prezydenckie w tym sensie. Może nas słucha i teraz reaguje. Dzwoni, Nie, żartuję. zobacz. Wyłączyłem, włączyłem, Odbierz może pan Hołownia do ciebie. Właśnie. Nie, to nie jest, nie ma do mnie numeru. No i tak sobie wymyśliłam, że gdyby on coś takiego zrobił, to on by wszedł tak totalnie mocno w ten... On by pokazał, że jest bardziej sprawczy niż Rafał Trzaskowski i Tusk razem wzięci, bo to by spowodowało, że no Tusk siedział i powiedział, no nie damy rady, bo wstąpią Ale ja byłem koalicja. przekonany, że rzucą związki partnerskie przed wyborami prezydentowi do podpisu, on tego nie podpisze i to będzie super. Albo będzie super. No nie. No naprawdę nic nie zrobili, jednak nie poszli. Tak, no ja i myślę- właśnie ja mam pytanie a propos Hołowni, no bo ja go pamiętam z 2020 roku. Ja pamiętam, jakie głosił poglądy. Był konserwatywno-progresywnym, politykiem typu 7% na zdrowie. Teraz zabiera składkę zdrowotną. No tak. Był za edukacją, taką reformą. W tej chwili coś tam mówi, ale cichutko. Był za Zielonym Ładem. W tej chwili nikt nie mówi o Zielonym Ładzie. Ale nikt nie jest teraz za Zielonym Ładem, No poza oczywiście lewicą, no. cicho szaja, wiemy, prezydent Trump, wierć, Tak. kochana wierć i tak dalej, tania energia. Wiemy o co chodzi. Jednolita danina. Zapominamy o tym. Zrobił się takim trochę liberalnym, albo nawet bardziej niż liberalnym Ale ja politykiem. powiem Pan dlaczego. Dlatego, że on się po prostu bardzo uczy. On się bardzo szybko uczy i bardzo dużo uczy. I on się też nauczył polityki. I on się też nauczył, że jakby przywiązanie się do takiej wizji, która nie dotyczy światopoglądu, bo on do tej swojej niestety światopoglądowej jest straszliwie przywiązany, co mu wiąże też ręce, jeśli chodzi o jego pokazanie możliwej sprawczości i też o to, że na przykład, no przecież jeśli ten facet w Sejmfliksie był po prostu wielką gwiazdą, moi studenci po prostu, pani profesor, czy możemy opóźnić, bo tu jest po prostu Sejm. No dobra, niech wam będzie, w końcu studenci politologii, dobra. Oni oglądali pasjami ten Sejm i dla Hołowni go oglądali tak naprawdę. On zresztą jest świetny. On potrafi tam zarządzać. On byłby chyba jest dobrym genialnym prezydentem, co nie? On byłby dobrym prezydentem. On byłby naprawdę dobrym prezydentem. On jest świetnym marszałkiem Sejmu. W ogóle nie właśnie. mieliśmy takiego dobrego marszałka Sejmu nigdy. Bo ja pamiętam, on dostał pytanie o euro i on świetnie odpowiedział. On powiedział, byłem za euro, ale teraz nie ma takiej możliwości, nie spełniamy tych kryteriów, to euro i tak dalej, ale on wybrnął, mówiąc, że ma prawo do zmiany zdania. Oczywiście, I nie, zmienił zdanie i wybrnął, doskonale odpowiedział, ale to się nie przebiło w Ale to ogóle. jest odpowiedź na Pana pytanie, dlaczego on zmienia zdanie w kwestiach merytorycznych, tak? I w kwestiach nieświatopoglądowych, bo te na chwilę zostawmy. Ale to nie jest tak, że on jest Ale- uwiązany w tym centrum konserwatywnym, a tam już jest mało miejsca, bo tam jest dużo On jest kandydatów. uwiązany właśnie światopoglądem i to jest jego największy problem. To znaczy jego w dół, na początku myślałam, że tylko PSL go ciągnie w dół, ale teraz wydaje mi się, że jednak ciągnie go w dół jego własny światopogląd i on się nie jest w stanie od tego uwolnić. Chociaż ja słyszę w tych jego wypowiedziach od czasu do czasu, że nie można tylko o swój własny kręgosłup moralny dbać, jak się jest politykiem, to trzeba wychodzić i tak dalej. On się bardzo dużo nauczył, on rozumie problemy, takie naprawdę problemy, znaczy nawet jeśli chodzi o kwestię granicy, tak, on też rozumie dużo rzeczy, których wcześniej pewnie on je widział inaczej, będąc w trochę innej sytuacji. Natomiast z Hołownią jest taki problem, że on miał determinację wcześniej, mógł być gwiazdą, tylko on nie zrozumiał, że jego elektorat jest gdzie indziej.
Po prostu, czy potencjalny elektorat Bo jest młodzież szybciej. stracił całkowicie. No właśnie dlatego, że stracił młodzież, to on w tej chwili już, no a kogo on ma mieć? No klasę średnią, tylko klasa średnia idzie tak. Mężczyźni 30-39 to jest największy elektorat Mentzena. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo się wydawało, że to jest ta gimbaza wyrosła, która właśnie weszła na rynek głosowania, nic podobnego. Największy odsetek w tej grupie wiekowej 30-39 głosujących na, no właśnie, głosujących w ogóle, to są ludzie głosujący na Mentzena, jeśli chodzi o mężczyzn, ponieważ to są samozatrudnieni, to są ci, którzy nie korzystają z B2B, usług tak. państwa, B2B, nie korzystający z usług opieki zdrowotnej, nie mający często dzieci, nie mający często kobiet i nie przepadający na przykład za kobietami albo rozczarowani kobietami. Więc jeśli weźmiemy cały ten elektorat pod uwagę, no to trudno się dziwić, że Mentzen ma tam najwięcej, nie? Natomiast, bo są jakby ja widziałam dwa rodzaje wyników badań. Jedne to są, kto głosuje na Mentzena i potem rozkład, a drugie wyniki badań, no to kto w tym przedziale wiekowym na kogo głosuje i tam znowu Mentzen dominuje, co mnie trochę zaskoczyło. Tak? Jeśli chodzi o kobiety, no to nie, no to wiadomo, Trzaskowski, bardziej lewica, na Nawrockiego jest wciąż dosyć dużo głosujących tam, ale to jest już rzeczywiście Czyli jaką ocenę mu nieporównywalnie z wystawiamy? PiS-em. Właśnie, czy on ma sztab w ogóle? Hołownia ma. Słucha sztabu? Nie wiem. No właśnie, No to, ja jaką, właśnie to jaką nie ocenę wiem. wystawiamy? Dwie oceny? Jedną? Czy Znaczy jego sztab pewnie jest spójny z nim światopoglądowo, więc to i tak umarł w butach. to jedna ocena w takim razie? Kurczę, no i tu właśnie by się przydały ze dwie oceny, bo jedna za to, jakim on jest kandydatem i co on sobą reprezentuje i on też jest merytorycznie dość dobry, to znaczy on głupot nie mówi, gryzie się w język, jeśli już ma coś powiedzieć Ale też głupiego. taki wygrany debat, prawda? Tak, Hołownia, on tak. w ogóle debaty ma zawsze bardzo dobre, tak? Tylko to się nie przekłada na wzrost poparcia, niestety wręcz przeciwnie. I ja myślę, że on za swoją powiedzmy tam merytoryczność i za wypowiedzi i tak dalej, to może nawet takie mocne 4,5. Natomiast za to, jak on pracuje w ogóle na to, żeby nie wygrać, to czy tam, nie wiem, jego sztab, to tak ze 3, nie? To ja na koniec słyszałem taką plotkę, a może nie plotkę, że on się na jakiś czas obraził na partię i wypisał z partyjnego WhatsAppa, potem wrócił, więc... Ale czy to plotka, Może czy tak nie być. plotka, to nie Może wiem. tak być. To znaczy, ja myślę, że Szymon Hołownia, tak jak on jest świetnym, potencjalnym, zagospodarowującym tych rozczarowanych taką tradycyjną polityką, tak ciągle potencjalnym, ale takim politykiem pełną gębą, który jest w stanie rzeczywiście zrozumieć tę koniunkturę, Ale kończąc to on już, jeszcze nie jak jest. przeżyje, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że on jeszcze coś może osiągnąć. Znaczy, on może odegrać jakąś rolę na przykład w wyborach parlamentarnych, tak? Tylko pytanie, czy on to dowiezie, no on musiałby dokonać czegoś super spektakularnego. W mojej ocenie on powinien był tego dokonać już wcześniej, przed tymi wyborami prezydenckimi i gdyby przepchnął aborcję i związki partnerskie przez ten parlament, to on byłby dzisiaj gwiazdą. No ale on Widać niestety, nie zrozumiał. no dobrze. tak mi się wydaje. To proszę No bardzo. pani profesor, bardzo dziękuję. Pani profesor Sławomir Mentzen, tak? Ukryta piątka i wielkie ucieczki. Tak, ukryta piątka i wielkie ucieczki na hulajnodze dodajmy. Mentzen szedł mocno do góry, jak nie był jeszcze rozpoznawalny Nawrocki tak dobrze. Przed Końskimi w sumie. Przed Końskimi, tak jest. Mentzen jeździ w ogóle, on chyba pobije rekord w ogóle Dudy, bo jeździ po wszystkich powiatach, on jeździ w Polsce. Chwali się, że wszystkie bardzo odwiedzi. dużo. Wszystkie odwiedzi, bo ma podobno odwiedzić wszystkie. Niewiele mu czasu zostało, ale chyba też i niewiele powiatów do odwiedzenia mu zostało. Więc pod tym względem rzeczywiście jest pracowity. I za pracowitość to on pewnie dostałby 6, nie? Natomiast pracowitość w rozumieniu tego jeżdżenia, takiej logistyki i takiej, wiecie, organizacyjną pracowitość. Bo pracowitość w tym, żeby jednak trochę się wysilić i od czasu do czasu powiedzieć coś innego niż mówi zazwyczaj, to niekoniecznie. Ale mogę powiedzieć, że tak jak Szymon Hołownia się bardzo szybko uczy, Magdalena Biejat też się uczy bardzo, bardzo dużo, ona już dużo wiedziała powiedzmy wcześniej, tak z Mentzenem to jest w ogóle tak, że on na tej ostatniej debacie, on był, dla mnie był zaskoczeniem w tym sensie, że no mówił tradycyjnie swoje tam różne dziwne rzeczy,
ale jednak był lepszy niż wcześniej. To znaczy wcześniej on rzeczywiście w kółko mówił to samo, nie umiał się odnieść i tak dalej, a teraz nawet jak uciekał od tematu, to jednak jakoś tak sprawniej uciekał. Ale to oczywiście wszystko były rzeczy skrajnie populistyczne. Przebił go chyba tylko Bartoszewicz. Ale czy to nie jest tak, Nawrocki. że on jednak, oni się jednak zbliżają do mainstreamu szeroko pojętego politycznego? Bo ja widziałem debatę wcześniej w Republice i on dostał pytanie na temat systemu służby zdrowia, skrytykował USA i powiedział, że dobry system w Singapurze, no okej, oni wszyscy mówią Singapur, wiemy, Tak, wielkie tak. państwo. Najlepiej jest pokazać W Singapurze od Singapur, 1959 roku wygrywa jedna partia, Dokładnie. ale powiedział, że system niemiecki jest okej. Oczywiście nie powiedział, jakie składki są w Niemczech, No dokładnie. ale powiedział, że system niemiecki jest okej, co mnie zadziwiło. Tak, no on się trochę próbuje oderwać od tej swojej piątki i oderwać od tego odium płatnych studiów i Szykują się do aborcji. rządzenia, co? Tak mi A się oni się wydaje. szykują do rządzenia, no właśnie, bo to jest pytanie, jak zastanawiamy się, o co kto gra, tak jak z Hołownią naprawdę nie wiem. Na początku myślałam, że może on tylko książkę A wypromować my w końcu chce. daliśmy panu Szymonowi Hołowni No jakąś właśnie, ocenę? nie daliśmy. No to taką właśnie, no że niby... 4 za... Nie, trójka, jaka czwórka? Trójkę za sztab i za to, że tak się nie potrafi wpisać jednak w trend, ale tak za sprawność i tak dalej, no za niemówienie głupot to tak co najmniej ze 4. To już pamiętam dobrze. Co najmniej ze 4. Zapisane. Natomiast jeśli chodzi o Mentzena, to oni, tak jak powiedziałam, wszyscy trochę się dali ugładzić, bo zrozumieli, że no jednak taka totalna, bycie takim totalnie radykalnym, to jest jednak w Polsce, to może być pewien problem, tak? To nie są wschodnie Niemcy jednak, mimo wszystko. Natomiast jednak Mentzen gra o wybory parlamentarne, to bez dyskusji, i on chyba gra o wybory parlamentarne jednak przyspieszone. Bo oczywiście on liczy na to, że do kolejnych wyborów parlamentarnych w normalnym terminie on się może super wzmocnić, ale dla populistów jego rodzaju jest zawsze szklany sufit. I to jest szklany sufit gdzieś tam, no 20% to się wydaje bardzo dużo. Profesor Sadura, właśnie on mówił kiedyś jeszcze w tamtych Tak. wyborach, że on obliczył wtedy, kiedy byli bardziej radykalni, na 18% bodajże. No tak, no bo taki jest mniej więcej szklany sufit tych radykałów, dlatego jeśli on jest hiperradykalny, no to może liczyć na 11. Jak jest troszkę mniej radykalny, to może liczyć na 18 czy 20. I teraz tak, to samo dotyczy zresztą takich partii jak AfD i tak dalej. Proszę pamiętać, że nawet jeśli oni dzisiaj w sondażach naprawdę Na są AfD pierwsi. to 25, matko. No właśnie, ale oni i tak skończą prędzej czy później gdzieś tam na tych 20, dlatego że jak przychodzi co do czego, to nawet ci, którzy chcą na nich głosować, jednak mimo wszystko się zastanawiają, czy aby na pewno, a oni się dają ugładzić, bo nawet jak mają 25, to im się zawsze wydaje, że mogą dostać 27, jak tam coś jeszcze okroją trochę, nie? Jak nie Czyli będą jak strasznie ruszają, radykalni. to są radykalni, im więcej Tak. poparcia, tym więcej jakby jest, tak schodzi jest. z tego balonu Ale wydaje mi powietrza. się, że bo znowu to dotyka kampanii Konfederacji. Tak było Tak. przed 23. Teraz był pik, jest zjazd. Jest zjazd. I on jak był do zaraz przewidzenia. Mencen, a ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że on dostaje 11-12. Tak, i on bardzo To- prawdopodobne, że może tyle dostać. Wydaje Wcale mi nie się, jest że powiedziane, wtedy będą więcej. bardzo zawiedzeni, co? Będą zawiedzeni, ale to trochę nie o to się toczy gra. Oni teraz też badają teren, Okej. tak? Sprawdzają na przykład, co mogą ugrać z PiS-em, jak PiS będzie reagował, bo przecież oni sami i tak nie będą rządzić. Z kim mogą rządzić? Z PiS-em. Chociaż Konfederacja teoretycznie może z każdym, pamiętajmy. Z koalicją też. No wiem, dlatego mówię, że to może być bardzo różnie, ale zawsze może rządzić na przykład Zaraz PiS też mnie z PSL-em, nie? zastrzeli. No oczywiście. Więc różnie to może wyglądać. No Chociaż tak. nie wiem, czy Hołownia, no to jest pytanie też do Hołowni, czy on na przykład nie... Czyli jak pani ocenia? Czyli tą ja oceniam jego skuteczność i tę taką determinację i tak dalej w tym, żeby jednak iść po tę prezydenturę i uwaga, po angielsku jest takie cudne słowo agile, taką zwinność. W zrozumieniu, że jak on już więcej nie ugra, albo jak musi oddać pole jednak Nawrockiemu, bo ten duopol się trzyma nieźle, to no dobra, to będzie się trochę zwijał, ale już będzie się przygotowywał do wyborów parlamentarnych, więc objedzie te wszystkie powiaty i ugładzi te swoje radykalne postulaty i spróbuje zdjąć z siebie odium tego właśnie tych płatnych studiów i aborcji, z gwałtu. I w związku z tym i tak utoruje sobie drogę do przyszłej koalicji, a poza tym proszę zauważyć, jak on skrytykował Nawrockiego, bo to było, wszyscy uznali to za woltę, za naruszenie tego status quo, tak, tego rozejmu.
On to oczywiście zrobił specjalnie, to jest też testowanie PiS-u, tak? I sprawdzenie, kto w PiS-ie będzie jednak... Podobno zrobił nie do końca, wszyscy w Konfederacji byli zadowoleni. A to jest inna sprawa, tak. A to jest następna rzecz. Konfederaci też, proszę zauważyć, z jakim oni przekazem idą. Mencen z takim przekazem do końca nie idzie. To taki Bartoszewicz i tak dalej, oni teraz przejęli to, że nasi wyborcy są wybitnie inteligentni. Więc oni przejrzeli system, na to łapią się szczepionkowcy oczywiście, bo wiadomo, wszyscy ci, którzy nie są systemowi, tak, którzy wierzą w teorie spiskowe, no bo oni przejrzeli system i wiedzą, że tam za tłumem to oni nie będą szli. To jest taki specyficzny rys wyborców też w Konfederacji i to jest też zbadane, że oni mają taki lekki narcyzm w sobie. Jeżeli popatrzymy na to, jak wyglądał Bosak na przykład, i Bosak 32 razy w jednej wypowiedzi potrafił powtórzyć, że wyborcy Konfederacji są wybitnie inteligentni, dlatego też nie przełożą bezpośrednio swoich głosów w drugiej turze na przykład na jakiegoś konkretnego kandydata, to teraz na przykład jednak Mencen, on nie stosuje już takiej retoryki, tak? On wyszedł z tej swojej wąskiej banieczki, przez co na przykład lepiej trafia do klasy średniej, tak? Lepiej zagospodarowuje ten teren, do tych młodych, którzy są antysystemowi, ale nie w takim wydaniu właśnie, że ja tu jestem wybitnie inteligentny, tylko nawet jak jestem przegrywem, to chętnie zagłosuję, z całym szacunkiem oczywiście dla jakby różnorodności polskiego społeczeństwa, ale ja mówię teraz o takim bardzo mikroskali. To coś czuję, tak? że Mencen dostanie dobrą ocenę u Pani. Za skuteczność taką właśnie techniczno-organizacyjną, to on w ogóle, tak jak mówię, zasługuje na 6. Za to, że stara się dostosować do sytuacji i bada opcje wyborów parlamentarnych, to też co najmniej 5. Natomiast za to, że on jednak potrafił dojść tak wysoko i teraz jednak spada z hukiem, czyli czegoś nie dowiózł i czegoś nie potrafił, za to taka 3, nie? Więc tak średnio pewnie 4,5. 4. 4 bardziej. Słuchajcie, dzisiejszy CEBOS plus 1 punkt procentowy dla Konfederacji, dla partii. Mi się wydaje, że to jest właśnie zasługa Mencena, czyli teraz 16%. Tak, to jest właśnie tak, że on będzie miał większą szansę, żeby nie tylko z PiS-em zastanawiać się nad A odkąd jest z profesor PiS-em. Marciniak w CEBOSie, to wszyscy inaczej patrzą na CEBOS, co? Trochę tak myślę. Moja taka No to koleżanka dobrze, to teraz przechodzimy do faworytów. Myślę, że będą najgorsze oceny. Karol Nawrocki. Jesus. Kandydat, za ten anglicyzm. a tutaj moim zdaniem będzie i sztab miał ocenę, i kandydat będzie miał ocenę, bo Dobrze. ja dawno nie pamiętam tak słabego sztabu. To ja zacznę od sztabu. No Tak. właśnie. Sztab zasługuje na ocenę... Od 1 do 5. Dobra, na ocenę 1. 1,5 nie? Nie. Nie. Ależ skąd? Okej. Ja powiem Państwu, ja prowadzę takie zajęcia z komunikowania politycznego i jak mamy zajęcia z zarządzania kryzysowego, to tam mówimy o tym, jakie może wybrać strategię sztab kandydata w sytuacji dramatycznej. Ja im zawsze daję takie case studies. Mogę się z Państwem podzielić takim jednym na przykład case'em. Ja to wszystko wymyślam, ale to muszą być politycy istniejący. Na przykład, że prezydent Andrzej Duda ma romans ze znaną prezenterką na przykład sportową o inicjałach takich i takich. I teraz ubiega się o reelekcję, to tam sięgnijmy wstecz jeszcze pamięcią. I teraz co robić, nie? Co robi sztab? I ja mówię tym swoim studentom, jakie są strategie, co możecie wybrać. I zawsze jest ta sama zasada, ale nigdy wszystkich strategii naraz, bo to się nie spina. I nawet jak na koniec dnia już naprawdę nic nie pomaga, to możecie przeznaczyć na cele charytatywne. Ja im to też zawsze tłumaczę, ale mówię, to już tylko wtedy, kiedy już naprawdę nic totalnie nie działa. Wszystko jedno co, nie wiem, to co ukradliście, to co coś, to cokolwiek. I teraz uwaga, widzę aferę z Nawrockim i po prostu widzę, że po A absolutnie wszystko zastosowali, co było, wypstrykali się z tego, nic już im nie zostało. Cele charytatywne, czyli najgorszy z możliwych wariantów, kiedy już, kiedy dałoby się teoretycznie coś zastosować, widać, że oni tego nawet już nie mają, czyli ja już wiem, że tam nic nie ma i że naprawdę są w desperacji. I cele charytatywne i nawet tutaj nie potrafili tych celów charytatywnych wykorzystać jakoś sensownie, bo ani nie podali na początku, na co to przeznaczają, więc zaczęły się Dzisiaj domniemywania. już podali. Ja wiem, że podali, ale zaczęły się domniemania, że to może pójść dla jakichś tam znajomych królika, bo wiadomo, jak bandyterka, to pełną gębą, nie? A nie tam tylko półśrodki. Więc
jeśli mogę powiedzieć coś o sztabie, to tyle, że sztab zrobił wszystko to, co ja mówię swoim studentom, żeby tego absolutnie nie robili. Ale wcześniej był Stanowski, dobra rozmowa, wcześniej była debata w Końskich, która łatwe. nie wyszła źle, Nie, ale to był, było ale łatwe. był Debata Trump. w Końskich, nie, debata w Końskich, okej. Trump. I teraz pytanie o Trumpa. Świetna robota sztabowców teoretycznie, ale to nie była robota sztabowców Nawrockiego, to była robota ludzi Trumpa. Aha. No oczywiście, że tak. To nie była robota ludzi Nawrockiego. Trump to jest skrajnie populistyczny polityk. Przepiękna melodia. Tak. Znaczy ona nam musi towarzyszyć, pani profesor. Ale nie będziemy jest tropić. świetnie, bo nie tylko ja. Bardzo się Dokładnie, cieszę. przepraszam Państwa się najmocniej, stało? a to jest budzik, więc nie wiem dlaczego, no ale dobrze. Bo to nie tyle była dobra robota sztabowców Nawrockiego, co dobra robota ludzi z otoczenia Trumpa. Dlaczego? Dlatego, że Trump, tak jak i w ogóle populiści, którym zależy na rozkładaniu na łopatki Unii Europejskiej, rozbijaniu jedności europejskiej, budowaniu jakiejś takiej dużej koalicji właśnie populistycznej. Sojusze, tak? Sojuszy rozmaitych. Oni mają bardzo konkretne cele w różnych krajach, tak? A Trump ma jeszcze do tego wszystkiego pieniądze i wpływ. No i ma też Ilona Ale Muska, to nie jest tak, który że ma algorytmy. podkręcili jednak, bo pokazali najpierw, jak się Nawrocki kręci po parku Aha. i już oczywiście czołowi twitterowi wyśmiewacze, nie będę wymieniał po nazwiskach, wyśmiewają, a w tym momencie Trump jest razem z Karolem Nawrockim. Ale czy to było Odwrotnie, jakieś... Karol Nawrocki z Trumpem, przepraszam. Znaczy ja mogłabym to docenić oczywiście i ja to nawet w pewnym momencie nawet mi się wydawało, że mogę to docenić, tylko gdybym nie wiedziała, że Trump to po prostu robi, proszę popatrzeć, no teraz jest przecież pan Simeon i tak dalej, no to jest dokładnie ten sam schemat działania, tylko Trump ma Ilona Muska, który ma do tego algorytmy, który ma do tego uwielbienie dla AfD, dla Rassemblement National i tak dalej, dla tych wszystkich Bo takich mi się skrajnie wydaje, że populistycznych PiS cały partii. czas ratuje bazę. Cały czas. Oczywiście, cały to czas jest nadają do bazy, betonowy elektorat, żeby dobić do rdzeniowego oczywiście, żeby elektoratu. dobić do, ale proszę zauważyć, że w sondażach partyjnych PiS ma ciągle ponad 30%, tak? Więc im chodzi o to, żeby Karol Nawrocki Właśnie te dzisiaj 30% podał- przekroczył konkretnie. Pani profesor, dzisiaj Cebos, już sobie spojrzę, właśnie tak a propos partyjnych, tak? Bo ja się zdziwiłam. Poczekaj, Seweryn, jeżeli możesz chwileczkę, dobrze? Bo dzisiaj Cebos, Koalicja Obywatelska 29%, Prawo i Sprawiedliwość 28%. To mnie zdziwiło. A ja wczoraj spadek o 4 czytałam, punkty. a ja wczoraj czytałam wyniki, w których rzeczywiście zwyciężyłaby rzeczywiście Koalicja Obywatelska, ale i PiS, no to może nawet bardzo podobnie by się rozkładało i PiS był tylko 1 punkt procentowy niżej, ale tam oba były powyżej 30%, nie pamiętam co to Bo jak było. dodadzą niezdecydowanych, jak zwykle dodają, No to jest metodologia wyjdzie. pewnie inna, Tak, nie? tak. Dokładnie, więc jak dodadzą niezdecydowanych. Natomiast tam jednak wychodziło z tego, że to jest jednak ciągle powyżej tam tych 30%, tak? W co ja jestem w stanie uwierzyć, bo ja, proszę pamiętać, że i to tu bym się zgadzała też z panem profesorem Sadurą, jednak ci pivotalni wyborcy, oni oczywiście się mogą odwrócić, tylko problem jest taki, czy ci, jak nazwali ich Sadura i Sierakowski, ci pragmatyczni albo, nie wiem, ci oczekujący, No to powiedzmy, teraz roszczeniowi. ja sobie teraz nie przypomnę, ale to przed wyborami 2023. Tak, w książce Społeczeństwo w książce populistów. dużo Tak, ludzi mówiło tak. ale ja nie przypomnę No tak, sobie. ale zaraz ja sobie przypomnę może. Natomiast to jest tak, że oni też tak łatwo od PiS-u nie odejdą, bo proszę pamiętać, że działa mechanizm redukcji dysonansu poznawczego, tak? Ten mechanizm działa bardzo silnie, to znaczy jeśli my głosowaliśmy przez na przykład 2 kadencje na konkretnych ludzi, bo oni coś tam nam dawali, rzucali i mówili, tylko się za mocno nie interesujcie nami i tymi Ale to naszymi nie jest tak, machlojkami, że bo... dla części ludzi naprawdę moim zdaniem z przedmiotu stali się podmiotowi, dali aspiracje ludziom, co? No w porządku. No to teraz dlatego nie jest tak łatwo odpłynąć. I to zostało tak? Dokładnie, właśnie, tym tak? wyborcom nie jest tak łatwo odpłynąć, bo oni ciągle mają nadzieję. Poza tym proszę pamiętać, że Konfederacja zrobiła paradoksalnie i Mencen zrobił paradoksalnie dobrą robotę oczywiście PiS-owi i Nawrockiemu. Nie tylko dlatego, że powiedzmy mają podobne poglądy prawicowe i jakieś tam konserwatywne, ale przede wszystkim dlatego, że dają nadzieję na wspólny rząd.
i na to, że po zwycięstwie w wyborach PiS-u ta Konfederacja dowiezie taki wynik, czego nie zrobiła w 2023 roku, bo gdyby to zrobiła i gdyby mieli większość, to by zrobili rząd. Frekwencja zrobiła robotę wtedy oczywiście. Frekwencja wtedy zrobiła robotę, więc teraz Konfederacja daje wyborcom PiS-u nadzieję na to, że w wyborach parlamentarnych PiS i Konfederacja stworzą rząd. I będzie i wilk syty, i owca cała, bo i trochę dla tych, którzy oczekują i są roszczeniowi, oczekują wsparcia państwa, i dla tych, którym Mencen będzie jednak też jakieś tam te różne, no powiedzmy, bardziej liberalne pomysły próbował wcielić w życie, że to się uda pożenić. Proszę pamiętać, że dla wyborców, którzy wierzą populistom, to się nie musi spinać. Im się to nie musi układać w żadną całość. Są ludzie, którzy poszukują właśnie jakiegoś takiego konsekwencji, którzy drążą, natomiast u nich czegoś takiego nie ma, bo wyborcy ugrupowań populistycznych, do nich dociera i mikrotargetowanie, to po A, ale po drugie do nich też oni mają własne poglądy na pewne sprawy i im się wydaje, że to oni sobie sami wyjaśnią. Natomiast od tamtych oczekują tylko jakiegoś wycinka rzeczywistości i im się to po prostu nie musi nawet spinać. Ale profesor, a ja mam pytanie. Mówiła Pani o tej darowiźnie, jak o tej granicy, tak? Już dochodzi do muru i to jest, robimy darowiznę, bo już nic więcej nie ma. A u Karola Nawrockiego jest dalej, czyli zagłuszanie pytań, bo kolejna konferencja prasowa od kilku dni kończy się zagłuszaniem trudnych pytań. Ale to przejdźmy od razu do oceny kandydata, bo sztab dostał jedynkę. I co właśnie... Sztab dostał jedynkę, bo jeszcze proszę zauważyć pani Wierzbicki na przykład, która ucieka i mówi, ja jestem magistrą, czy tam magistrem dziennikarstwa i coś tam, taka też arogancja w Końskich. Tak. To wszystko, to nawet jeśli ten sztab i powiedzmy dorzucił tę swoją cegiełkę albo nawet całkiem dobrą robotę do tego, co Trump i tak robi, bo Trump w każdym kraju, w którym są wybory, Trump próbuje ingerować w to, żeby kandydat, który jest zgodny z jego linią i z jego oczekiwaniami, żeby po prostu wygrał. I to Trump robi wszędzie. To dotyczyło AfD i on to robi mózgiem oczywiście, czyli Elonem Muskiem, więc człowiekiem, który ma wpływ na algorytmy i to próbował zrobić w Niemczech, to się nie udało, proszę zauważyć. Tak. Próbuje to robić oczywiście w Polsce. Ale mamy tylko jego w Polsce sukcesy mamy inaczej. W Kanadzie, Australii, wybitne sukcesy. No właśnie, panie redaktorze, pełna zgoda. Jego sukcesy niewątpliwe, tak? Natomiast to są jednak trochę inne kraje. Tak? No tak. Kanada i Australia to są kraje, którym Trump bardzo dokuczył. Poza tym jednak tam oni naprawdę mogą dokuczyć jemu i mają takie, oni rozumieją, że mogą dokuczyć jemu. My w Polsce nie mamy tego komfortu, to znaczy no to raczej my od niego zależymy niż on od nas. Czyli Karol Nawrocki jednak się trochę nauczył po drodze. Nauczył się po drodze i on sam jako kandydat, on się w pewnym momencie ogładził, tak? On się w pewnym momencie dostosował do sytuacji. Kiedy kampania była nudna, on tak bardzo, bardzo powoli rzeczywiście szedł i wydawało się, że no, do końca kampanii pewnie dobije do tego poziomu poparcia dla PiS-u. Natomiast ja myślę, że sztab Karola Nawrockiego jednak myślał i tak działał, że no właśnie idziemy i do końca to my po prostu do tych tam 30 paru procent na pierwszą turę to nam wystarczy, żeby przejść do drugiej, a na drugą turę po prostu zabierzemy Mencenowi i wystarczy, że będziemy po prostu trochę bardziej radykalni tam na prawo. Mencenowi, Braunowi zniechęcimy lewicę. Tak jest, dokładnie tak. Zniechęcimy lewicę, a poza tym Trzaskowski będzie musiał się dostosować też i podbierać Mencenowi, więc lewicę sam zniechęci Ale do sam siebie. Karol Nawrocki, no bo na początku był bardzo drewniany. Był Popularne drewniany, słowa. on się oczywiście trochę się wyrobił, wiadomo. Moim Natomiast zdaniem bardzo. Nie, moim zdaniem jakoś strasznie to nie. Chociaż ja słyszałam na przykład Karolinę Wigurę, jak mówiła, że on wygrał tam którąś debatę. No nie przypominam sobie debaty, którą on by miał wygrać. Ona mówiła po Super Expressie. Czy po Super Expressie właśnie, ale w mojej ocenie to jednak tak nie wygląda. To znaczy, jeśli patrzymy tylko na to, jak kandydat wygląda, no to może rzeczywiście, no nie wiem, no w ostatniej debacie na przykład Rafał Trzaskowski wyglądał na bardzo zmęczonego. W zaraz przejdziemy do Rafała publicznej, ale to jest inna Trzaskowskiego. sprawa, tak. Natomiast Karol Nawrocki, on się wyrobił w wyglądaniu, w milczeniu, co też nie jest nieistotne. Natomiast proszę zauważyć, że on w paru formułkach, na które sztab go przygotował, które nie działają. Więc sztabowcy utrzymuje
ocenę 1. Natomiast to, co Karol Nawrocki rzeczywiście dostał, no to dostał konkretne wyzwanie. I tutaj to jest pytanie, czy ktokolwiek by temu podołał w takiej sytuacji, z jaką on musiał się zmierzyć. A teraz, tak? Facet miał tyle za uszami, że teraz wybrnąć z tego w jakiejś jednej spójnej narracji jemu po prostu nie było łatwo. On się pewnie sam w tym zgubił. Natomiast ta nadgorliwość i to, no pan redaktor mówi, że on się wyrobił. No tak się wyrobił, że aż chciał zabłysnąć posiadaniem jednego mieszkania. No tak, w imieniu wszystkich Polaków, którzy no posiadają właśnie. jedno mieszkanie. Tak, więc to jest Wytrawny też pytanie, polityk by w czym on się sobie nie wyrobił. pozwolił na to. Dokładnie, tak. Dokładnie, więc tutaj no było tak, że przygotowali go na to, żeby on był trochę bardziej energiczny, mniej drewniany. No to był, nie? Ja podobnie jak wielu, czy większość Polaków mam tylko jedno mieszkanie. Dziękuję, do widzenia. I wyszło jak wyszło. Czyli jaka Aczkolwiek nie spada mu aż tak ocena? bardzo, jakbyśmy się mogli spodziewać, tak? No Więc właśnie, bo on cały czas może coś wygrać sobą wybory. jeszcze, no dokładnie, więc on cały czas Paradoks. jest jednak takim kandydatem, paradoks, który mimo tych zarzutów o to, że jest po prostu bandytą, bo to są częste zarzuty i nie powiedziałabym, że są całkowicie pozbawione podstaw, to jednak mimo wszystko, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo znowuż na przykład moi zagraniczni znajomi, oni pytają, jak to w ogóle możliwe, jak ten facet może mieć pod 30%, coś niebywałego, tak? No Trump wygrał z zarzutami, tak? Więc... Ale to nie chodzi tylko o zarzuty, tak? Tylko to po prostu chodzi o takie, no okej, no Trump też można go Ja zaliczyć lubię porównania. pewnie do podobnej Jeden kategorii. socjolog znany w internecie, ale nie do końca też lubiany przez wszystkich, porównał go do samochodu takie BMW z lat 90., takie czarne BMW z lat 90. tak. I bardzo im Pana pasuje. Karola Tak, Nawrockiego, Tak, tak? tak, Tak, no może coś w tym Słuchajcie, jest. ja patrzę na rzeczywiście. czas. Tak, Przepraszam to- Was. to No to Proszę dobra, to pan bardzo. Karol Nawrocki dostanie u mnie mocne 3,5. Sztab 1, czyli 2,5. Sztab 1, no nie, no dobra, 3,5 do 4. Ja tak się zastanawiam, no tak, no właśnie, no Studentom też pani daje dobre takie oceny? daję dobre, ja jestem z tych gołębi. To są Okej. jastrzębie i gołębie, ja jestem w kierunku gołębi, nie? Rozumiem. To Za jest dobre- dobrze, za dobre chęci nie, bo to ale- motywuje, to dobrze. Czyli Karol Nawrocki mi się wydaje, że zapewne nie obejrzy, ale, Tak, ale, ale jak, to ale dostanie jak obejrzy lepszą ocenę przypadkiem, niż- to dostanie tak, dobrą tak. ocenę. Ale może zwolni sztabowców. Oby. Chociaż Nie, nie, a bo- może lepiej nie. I Nie, bo kochani, dokładnie, to Mamy, właśnie mamy to chciałam Rafała powiedzieć. Trzaskowskiego. Właśnie. Znaczy, nie chciałam, znaczy, nie wiem, czy na koniec, czy nie, bo patrzę na czas, który nieubłaganie płynie Jasne. i jest naprawdę masakra, ale Rafał Trzaskowski, ja mam takie pytanie. Za mało Tuska, czy za dużo Tuska w kampanii Rafała Trzaskowskiego? Za dużo. Znaczy, Cały czas za on dużo. jest skazany na Tuska, No właśnie. niestety, a się od niego nie odcina. Poza tym, to co on wygadywał w debatach, proszę wybaczyć, ale tak, to chyba dla mnie- sztabowców dla mnie to dramat jest. duży minus. No dobra, ale począwszy od tego, że on po prostu poszedł tak w prawo, że tam już dalej nic nie ma, bo mu się wydawało, że lewica i tak na niego zagłosuje, to jest błąd. Bo 1 czerwca gremialnie kobiety, które normalnie pobierają lewicę, idące, głosujące na Rafała Trzaskowskiego, to może nie zadziałać po prostu. Tam naprawdę te kobiety musiałyby mieć przeogromną determinację, żeby im się chciało zmienić plany wyjazdowe ze swoim dzieckiem i tam, nie wiem, rodziną i tak dalej, żeby zagłosować na Rafała Trzaskowskiego, który i mówi coraz bardziej Mencenem w wielu kwestiach i z tą aborcją też no, ma poglądy, jakie ma, no on ma poglądy może i słuszne, ale jednak jest tak blisko Tuska, który siedział, patrzył i mówił, no nie da się, no to jest jednak trudne. A w debatach Rafał Trzaskowski mówiący, ja tego nie ukrywam, że jestem tutaj wiceprzewodniczącym i tak dalej, przynajmniej a tu pan Karol Nawrocki udaje, że jest kandydatem obywatelskim. No tego się tak nie robi, tak? To się robi dokładnie odwrotnie. To znaczy mówi się tak, ja nie jestem Tuskiem, ja nie jestem tym rządem. Jak ja będę prezydentem, to ja to po prostu dowiozę. Mówi się o dowożeniu. Ja wiem, że on ma na karku Hołownię, który go nie cierpi zapewne i który mu podłoży nogę, jak tylko będzie pierwsza możliwa okazja, nawet jak już będzie prezydentem. A to nie zmienia faktu, chociaż i tak uważam, że w drugiej turze go poprze,
ale nie zmienia to faktu, że on mógłby po prostu powiedzieć, ja zrobię absolutnie wszystko, stanę na uszach, na rzęsach i czym tam jeszcze, żeby wam aborcje i związki partnerskie po prostu dowieść, bo to jest obowiązek, to jest po prostu dbanie o prawa człowieka, koniec, kropka. Mi się jedno słowo kojarzy Aha. z Rafałem Trzaskowskim. Brak wiarygodności. No tak, a poza tym czego to, którym miałby? Rafałem Trzaskowskim jesteś dziś, tak? No Te właśnie. pytania. No, to jest następny problem, tak? No, on na przykład, to jest minus dla sztabowców znowu. Ja jego sztab ocenię na 3, w najlepszym razie. Ja muszę stanąć, chociaż moje serce jest blisko pani Biejat, to ja muszę stanąć w obronie pana Rafała Trzaskowskiego, Aha. ponieważ, moi drodzy, mówiliśmy pół godziny temu, że zmiana poglądów u Hołowni to jest okej, tak? A tutaj się okazuje, że u pana Trzaskowskiego ta zmiana nie jest okej. Bo tę zmianę trzeba wytłumaczyć, tak? No okej, trzeba właśnie. powiedzieć, dlaczego jest ta zmiana. Hołownia euro wytłumaczył na I tu na przykład Rafał Nawrocki bezpoglądowy, w niego można wpakować cokolwiek, tak? No bo przecież on nie miał poglądów i nawet w wielu kwestiach Nie wiem nic. nie wiem nic nie myślę, tak? No ale jak nic nie myślę i nie wiem nic, no to mogę pomyśleć Właśnie, to, czy my co nie może za pomyśleć dużo, też czy my nie za dużo wyborca. wymagamy? Być może. To skoro już pytamy o wymagania, Tak. to ja powiem tak, mi w ogóle cała ta kampania, pierwsza część była nudna jak flaki z olejem, to było coś Do strasznego. końskich, prawda? Do końskich, tak, kiedy to Szymon Hołownia wprowadził ferment, zaczęło się dziać i się okazało, że można zrobić coś ciekawego w tej kampanii. No a potem, znaczy najpierw był wybuch, a potem napięcie rosło, bo potem była afera z Nawrockim, z mieszkaniem i tak dalej i patrzyliśmy na tę Ale bandyterkę. Rafał Trzaskowski moim zdaniem w Super Expressie wypadł doskonale. w tej Nie, on był debacie. bardzo dobry, tak, oczywiście, on się obronił i tak dalej, więc tylko teraz tak, co to znaczy? Oczywiście Rafałowi Trzaskowskiemu zawieszono poprzeczkę wyjątkowo wysoko, tak? Tak. No, oczywiście. Dokładnie, więc jemu samemu do niej doskoczyć będzie niebywale Pani trudno. profesor, ja muszę przerwać, bo jeszcze mi przyszło do głowy, że Rafał Trzaskowski jest obciążany niedowożeniem rządowych projektów. Oczywiście, tak? no Więc to, nie i to jest jego. pytanie o No, Tuska. Tak, dokładnie. I czy za dużo, czy za od mało? tego No to zaczęłam. wciąż za dużo Tuska. No właśnie, dlatego ale od tego on się musi zaczęłam. od tego A odcinać. nie, a właśnie nie powinien wziąć nożyczki i powiedzieć ciach. i na przykład zaprotestować i na przykład sprzeciwić się w jakimś ważnym postulacie i pójść z duchem młodzieży. Popatrzmy na mieszkania na przykład. Bo on powiedział, że jak będą te dopłaty do kredytu, to jak pójdą razem z tymi mieszkaniami komunalnymi, to też będzie fajnie. To nie? będzie fajnie. A jakbym on powiedział, nie, dopłaty Tak, podnoszą to jest, ceny mieszkań, tak, ja i to ucinam, jest wspieranie deweloperów, nie? ja jestem samodzielny, no Tak, właśnie mi poza tego tym wtedy zabrakło, pozyskuje prawda? bezwarunkowo głosy Biejat, bo No Biejat właśnie. jednak mieszkaniówką jedzie najbardziej, czy nawet Zandberga, No tak? tak, dokładnie. Oczywiście na drugą turę. Natomiast tego Tuska jest ciągle za dużo, a Rafał Trzaskowski się od niego nie odcina. No, jego sztabowcy powinni dostać po prostu taką burę konkretną po pierwsze, za to, że powtarza, nie wiem, z 10 razy po prostu w każdej debacie Unia Europejska mówi głosem Polski. To jest już tak wyświechtane, a to znaczy dokładnie nic. Ja rozumiem, że to ma pokazać, że teraz to my nadajemy ton w Unii Europejskiej i tak dalej, ale to się mówi, że my w tej chwili rządzimy w Unii Europejskiej. Wszyscy, którzy mówią, że to są Niemcy, no ugryźcie się w język, tak? Bo to nie do końca tak jest. Może Merz coś zmieni, ale na razie to my rządzimy w Unii Europejskiej. I nawet jak jest, nie wiem, jedzie w drugim wagonie, co mu tam teraz zarzucano i tak dalej, to są też bzdury, powinien był się obronić, natychmiast powiedzieć, ale nie wiem, Starmerowi i Macronowi zarzucano branie kokainy, tak? No No to tak, jest no wszystko to- fake news, no dokładnie. to jest wszystko Kreml. Chcecie się wpisać w narrację Kremla? Proszę bardzo. No ale to jest tak wasz samo problem. pytanie o strefę transportu, zamiast odpowiedzieć, ale kierowcy mogą, nie wiem, zaparkować na parkingu, parku i jedź i pojechać Transportem. komunikacją. Swoją drogą, I to truje komunikacja przecież. miejska w Warszawie jest super. jedna z najlepszych w Europie w ogóle. To jest coś Po niesamowitego. koncertach, Ale to prawda. po koncertach Tak. w sierpniu, znane artystki z USA, wszyscy turyści mówili, co jest najlepszego w Warszawie, bezpieczeństwo komunikacji. On tego nie wykorzystuje. Oczywiście, albo bezpieczeństwo, dokładnie. Ja nie Dokładnie. wiem, jak to się stało, ale nagle Warszawa jest po prostu jakimś siedliskiem gruzińskiej mafii, co jest tak Dokładnie. bzdurą na kółkach, bo jak się popatrzy na to, co pokazują statystyki, to w żadnym razie nie przewyższa to statystyk w innych miejscach w Europie, to po pierwsze,
a po drugie, to też nie przekracza w żaden sposób Jak statystyk coś, dla to mogą mnie polskiej... do sztabu Trzaskowskiego na drugą Dla turę wziąć. polskiej. Tak, no ale i powiedzmy, że to, że Unia Europejska mówi głosem Polski, to można było powiedzieć w zupełnie inny sposób, co by wybrzmiało znacznie lepiej i mówiło trochę więcej, bo na razie to niewiele mówi, bo on wie, że mamy prezydencję i tak dalej, ale wielu ludzi ma to po prostu A to gdzieś. jakie plusy w takim razie w kampanii Rafała Trzaskowskiego? Jakie plusy? No dobra, zacznijmy od tego, że on się rzeczywiście przedstawia jako kandydat na prezydenta, tak? Czyli nie wygaduje bzdur, takich naprawdę skrajnych bzdur. Nawet jeśli w którychś miejscach poszedł w kierunku Mencena, no to jednak mimo wszystko mówi dlaczego, tak? To jest bardzo ważne, no jednak ja jako potencjalny wyborca, nie mówię o sobie teraz, tylko o kimś, kto byłby potencjalnym wyborcą Rafała Trzaskowskiego, albo zastanawiał się, czy na niego oddać głos, ja sobie myślę, no dobra, to ma być prezydent Rzeczypospolitej, więc on musi te rzeczy brać pod uwagę, tak? No jeśli chodzi o granice na przykład. Nie jest łatwo uzasadnić taką zmianę zdania, tak? Okej. To jest konkret. całkowity zwrot. To jest całkowity zwrot, ale na przykład ja rozumiem też nawet Maćka Duszczyka, tak, który jest moim kolegą i ja wiem, co Maciek mówił wcześniej, co Maciek mówi teraz, ale wiem, co Maciek myślał wcześniej, co Maciek myśli teraz, tak, no to jest jednak tak, że trochę inaczej sytuacja wygląda z tej drugiej strony, a poza tym sytuacja się rzeczywiście zmienia. I tu Rafał Trzaskowski próbował pewnie momentami się wytłumaczyć, ale jego sztab nie przygotował go należycie na uzasadnienie zmiany poglądów w jakichś kwestiach. Tak? No, zmieniają się okoliczności, super, ale Hołownia potrafi to powiedzieć naprawdę świetnie. A Rafał Trzaskowski jednak nie potrafi tego tak dobrze wytłumaczyć, tak? Bo on też natychmiast jest kojarzony z tym, że no dobra, to teraz jak już rządzicie, tak, to już wygląda wszystko inaczej tylko dlatego, że rządzicie. To ja mam takie pytanie. Czy A on się powinien odciąć czy to od nie tego? jest tak, że sztab, mając zapewne pogłębione badania, mając fokusy, poszedł i się trzyma jednego kierunku, bo to widzę. I Rafał Trzaskowski nie jest sobą i bardzo mu to ciąży. Ja panu powiem, panie redaktorze, co ja myślę niestety o sztabie Rafała Nawrockiego. Ja myślę, że to jest Rafała Trzaskowskiego. Ja myślę, że sztab Rafała Trzaskowskiego jest trochę sztabem Donalda Tuska i im jest po prostu głupio walić w tego Tuska. No. Mówię serio. Jakkolwiek źle to brzmi, tak mi się wydaje, że tam po prostu jest taka lekka obawa o to, że zaszkodzą rządowi, zaszkodzą ogólnej narracji, że może Tusk się obrazi. A wyobraża sobie pani przed drugą turą, że zrobią woltę, którą są w stanie uwiarygodnić i nagle Rafał Trzaskowski wywoła emocje wśród tej grupy 18-29. Ja widziałem u Daniela Persa, że na duopol PO-PiS 30% 18-29 tylko głosuje. 70% jest gdzie indziej. Tak, tak. Nie powiedziałabym, że te 70% pójdzie zagłosować na któregoś z nich, ponieważ to są ludzie zniechęceni do polityki w ogóle, ale teraz głosujący po prostu sercem, tak, jeśli się deklarują na pierwszą turę, ale wielu z nich po prostu w ogóle nie pójdzie. Nie wiem, jaka będzie frekwencja, ale ja obstawiam, że bliżej 60 niż 70. Więc jeśli weźmiemy to pod uwagę, to w mojej ocenie, i ja bym miała ogromną nadzieję na to, że do takiej wolty dojdzie, w tym sensie, że to po prostu niewątpliwie wzmocni szanse, a ja nie mogę jako politolożka odpowiedzialna za demokrację w Polsce, która napisała książkę o demokratycznym zjeździe w Polsce za czasów PiS-u i zbadałam to bardzo dokładnie, więc mam na to naprawdę dużo argumentów. Nie mogę powiedzieć, że dla Polski byłoby dobrze, gdyby wygrał kandydat populistyczny, a jeszcze tylko przypomnę Państwu, że Prawo i Sprawiedliwość to jest najbardziej populistyczna partia na świecie według The Economist Intelligence Unit, tak? Legalnie działająca, no bo Złoty Świt był powiedzmy bardziej populistyczny, ale został zdelegalizowany. Więc i to nie jest mój wymysł, tylko to zbadano, biorąc pod uwagę naprawdę bardzo dużo rozmaitych partii, tak? Więc jak my myślimy o populistach w Polsce i na przykład antyeuropejczykach i tak dalej, to nam się od razu kojarzy Konfederacja. A my trochę, Konfederacja może być radykalnie prawicowa i tak dalej, ale najbardziej populistyczny jest jednak PiS. Więc to jest też ciekawa sprawa. Więc ja myślę, że tutaj gdyby sztab Rafała Trzaskowskiego odciął się od Tuska, naprawdę, gdyby naprawdę po prostu nie zastanawiali się nad tym, co Tusk sobie pomyśli, albo co to zrobi Tuskowi,
Tusk też powinien rozumieć, że ma naprawdę niedużo do stracenia, bo on jest w tej chwili premierem i jeśli przegra Rafał Trzaskowski, to on wtedy naprawdę ma dużo do stracenia. Już nie mówiąc o tym, że pamiętajmy, że wcześniej były prawybory w Koalicji Obywatelskiej i w tych prawyborach startował też inny kandydat, Któremu się bardzo chciało i do tego taki, który na te okoliczności, które mamy dzisiaj, on naprawdę udowadnia, że byłby niezły, nie? Który jest oszczędny w słowach i się nie boi powiedzieć kontrowersyjne A jak rzeczy. już coś powie kontrowersyjnego, to potem jest to wiralowe i idzie w świat i jest bardzo viral, doceniane. to jest bardzo ważne słowo Tak. w tych czasach. Dokładnie i to jest bardzo doceniane. Więc, ale to zostawmy. Więc jeśli to się nie uda, no to jest też pytanie do Tuska, czy on się wzniósł już jakby ponad to i czy on dał przyzwolenie na to, żeby go po prostu atakować w rozmaity sposób. Nie sądziłem, że tak to pani widzi. I ja to widzę tak. I że Rafał Trzaskowski będzie bardziej odważny w tym, żeby jednak postawić się antytuskowo. Jeśli on to zrobi, to w mojej ocenie ma dużo większą szansę na mobilizację elektoratu, ponieważ nie ma mowy o pełnej mobilizacji tego elektoratu, na którym ma potencjał Rafał Trzaskowski, jeśli on się całkowicie nie odetnie od Tuska, jeśli będzie podejrzenie, że po zwycięstwie Trzaskowskiego to nie zostanie dowiezione absolutnie nic światopoglądowego, absolutnie, chociaż to nie powinien być światopogląd, mówimy o ochronie praw człowieka, to od tego zacznijmy, tak? Więc to nie jest O prawach światopogląd. podstawowych, To są tak prawa naprawdę, podstawowe, które my dokładnie, to powinniśmy nie jest mieć i tak. które, uwaga, prawica i konserwatyści wszelkiej maści w Unii Europejskiej już dawno dowieźli, bo czy mówimy o konserwatystach w Wielkiej Brytanii, czy o niemieckich, to tam właśnie. już wszędzie są związki partnerskie Zobaczmy i na aborcja. ruch narodowy we Francji. Oczywiście, co Marine Le Pen przecież Dokładnie. mówiła i na co absolutnie się zgadzała politycznie, tak? A u nas ciągle jest, i mało tego, jest ten Hołownia i PSL, którzy to blokują i którzy mogą też, oczywiście oni ciągle mogą szantażować, że będą spółkować z PiS-em kiedyś tam, no to trzeba... Wyborcy Hołowni tego nie wybaczą. Mam nadzieję. Pani profesor, czyli jaka Mam nadzieję, ocena? że nie będą musieli się zastanawiać. To właśnie, Jaka ocena? Sztab trójka. Sztab trójka, tak, na pewno. Natomiast sam Rafał Trzaskowski, no on się bardzo starał. On wygląda na zmęczonego, czyli musiał się tam napracować. Też trochę jeździł po Polsce i to Bardzo. dla niego, tak, to dla niego na pewno nie było takie łatwe, bo on przecież musiał się i tą Warszawą trochę zajmować. Dostaje cięgi za Tuska, więc wiadomo, poprzeczka jest super wysoko, więc... No ja też taka mocna 4 to w ogóle bez dyskusji. Nie? Tym bardziej, że jeśli Karolowi Nawrockiemu dałam całkiem niezłą ocenę, no to tym bardziej Trzaskowskiemu, Mamy gdzie jeszcze chwilę czasu? on ma dużo No większe. właśnie, moi drodzy, bo ja do Was pytanie oraz spojrzę się tutaj na... przekroczyliśmy godzinę, czy jeszcze te kilka minut mamy? God. Ale te kilka minut mamy pod warunkiem, że zadamy krótkie pytanie Pani Profesor, a my się już w ogóle nie będziemy odzywać. Dobrze. Więc ja zadam pytanie Pani Profesor najpierw Oczywiście. o te dwa bieguny, czyli Panią Joannę Senyszyn i Pana Grzegorza Brauna w tej kampanii. Brauna tu być w ogóle nie powinno. Właśnie jakby no... To jest ktoś w rodzaju Donalda Trumpa w Nie, tym chyba rozumieniu, gorzej. ale uwaga, nie, w rozumieniu zarzutów na karku, a strasznie ślimaczących się procesów. Przecież tam zarzuty prokuratorskie to powinno być już dawno zamknięte, tak? Już dawno przecież jest zdjęty immunitet w Parlamencie Europejskim i tak dalej, a nasza prokuratura, ja nie wiem, co oni robią. Naprawdę w tej kwestii powinni byli zadziałać natychmiast. W ogóle to są podstawy też do trybu wyborczego, ale mało kto w ogóle się tym zajmuje, tak? Ja nie wiem dlaczego. Chodzi o triggerowanie wyborców. Może tak, może o to chodzi, tylko, ale to jest zła taktyka, naprawdę, bo to nam psuje ogólną atmosferę w kraju i ci, którzy chcą to koniunkturalnie wykorzystać, nie rozumieją, że to strategicznie jest coś po prostu destrukcyjnego, tak level hard, to, że to jest coś strasznego, naprawdę, dla polskiej kultury politycznej i też na przyszłość, bo proszę zauważyć, on też w sondażach idzie do góry. On cały czas zyskuje. To jest niesamowite, naprawdę. Mało tego, przy nim to i taki pan Bartoszewicz, i pan Jakubiak się ogrzeją jeszcze, tak? Pan I oni Maciak. mogą wygadywać głupoty różne, tak? Pan Pan Maciak. Woch. Dokładnie. Pan Maciak, on w ogóle, nie no, on gdzieś znika przy Braunie, tak? A przecież to jest coś koszmarnego, tak? Ich tu być nie powinno i to jest pytanie o zmianę, systemową zmianę w ogóle systemu zbierania głosów, tak? Znaczy, przepraszam, zbierania podpisów. To jest coś w ogóle, co powinno natychmiast być do zmiany i nie mówię o progu, tylko o sposobie po prostu weryfikacji tych podpisów, bo ich tam mogłoby nie być, naprawdę, gdyby nie to. I pana Jakubiaka, bo tam są kontrowersje i nie będę tym panom tam już z nazwiska wymieniać ich, żeby im nie robić reklamy. Więc na tym biegunie to jest po prostu coś strasznego. Tego nie powinno być,
dla dobra nas wszystkich, naprawdę absolutnie wszystkich, bo oni naprawdę nikogo nie reprezentują poza reprezentowaniem najgorszych instynktów i takich, nie wiem, najgorszych naszych cech, których my powinniśmy się po prostu pozbyć bez żalu dla kogokolwiek, a w szczególności dla nosicieli tych cech, naprawdę. Czy tych emocji bardziej, bo mam nadzieję ogromną, że to nie są cechy, tak jak antysemityzm czy coś takiego. A pani Senyszyn? A pani Senyszyn, w ogóle ulubienica mojego synka 8-letniego. Królowa On ją debat. uwielbia po prostu. Cesarzyca debat tak, właściwie. cesarzyca. On ją widział w ogóle na siłowni przygotowującą się do debaty prezydenckiej. To było coś niesamowitego. I on mówi, mamo, czemu? Ja mówię, a kochanie, bo osoba, która jest na drugim miejscu, też swoją tężyznę fizyczną zaznaczała, więc tutaj ta pani stosuje ironię, a moje dziecko już wie, co to jest ironia i nawet sam tam czasami, mamo, nie bądź ironiczna na przykład. Więc pani Senyszyn, można by się zastanawiać, po co ona tam jest, tak? Po co jej jest to potrzebne, ale ona tam jest właśnie po to, żeby pokazać, że w Polsce lewica ma bardzo różne twarze, ale da się to wszystko pożenić i z mainstreamem, i da się to wszystko też ubrać w coś trochę innego niż Czarzasty i Żukowska to próbują ubrać. Więc Biejat zagospodarowuje jakąś tam część, Zandberg inną część, pani Senyszyn w tej swojej maleńkiej działeczce jeszcze inną, tak? No i poza tym ona rzeczywiście może wziąć te parę głosów tych, którzy jednak na Zandberga nie chcą zagłosować, a są kompletnie jakby A to nie są te głosy lewicy takiej z tradycyjnej? pierwszej dekady? Nie. Znaczy pewnie trochę tak, z jakiegoś sentymentu, O tak? właśnie, sentymentalne. Ale nie, to tam raczej oni na Biejat są gotowi zagłosować. Aha. Nie, oni mają gotowość zagłosowania na Biejat, na Zandberga to pewnie nie, ale na Biejat tak. Natomiast oni na tę Senyszyn mogą z sentymentu, to pewnie połowa jego wyborców, a druga połowa to są ci właśnie, dla których ona jest kimś jednak ciekawym, bo ona też te algorytmy zbiera. Algorytmy też ją lubią, może nie tak jak Zandberga, wiadomo, ale ona w internecie daje radę. Natomiast ona jest też w debatach na przykład. Ona zrobiła parę dobrych rzeczy w debatach. Postawiła parę kwestii, gdzie na przykład mogła błysnąć Biejat. Więc one się nawzajem trochę wsparły w paru dyskusjach, tak? Co nie było kompletnie bez znaczenia, bo w ogóle zaznaczenie roli Kościoła katolickiego i tak dalej, to trochę pomaga, tak? Pomaga. Ona też na przykład pokazała się jako ta proeuropejska. Ona wymówiła to, czego nie mógł nawet Trzaskowski powiedzieć, nie? Na przykład Europejski Zielony Ład. Trzaskowski powiedział, nie ma czegoś takiego już. Jesus Christ, ja jestem badaczką też europeistką i badaczką Unii Europejskiej. Europejski Zielony Ład jest, tylko on jest, nikt się nie chce do niego przyznać, to jest gorący kartofel oczywiście i w ogóle wszyscy chcą, żeby go nie było. Natomiast Europejski Zielony Ład to są same dobre rzeczy, absolutnie dla wszystkich. Może trochę uderzą w tych wielkich potentatów rolnych, których nie cierpią też ci mali rolnicy, którzy najgłośniej krzyczą przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi, ale to już zostawmy. Tak jak umowa z Mercosurem. To jest w ogóle, jak my możemy nie chcieć umowy z Mercosurem? Dla mnie to jest po prostu strzelanie sobie w stopę. W sytuacji, kiedy Trump nam nakłada cła, w sytuacji, kiedy jest wszystko rozdrgane, mamy w opcji Amerykę Łacińską, do której my możemy wysyłać nasze produkty przemysłowe, wcale nie Niemcy, a jeśli nawet Niemcy, to przecież my robimy oprogramowanie do BMW w Polsce, robimy podzespoły do wielu samochodów. To są miejsca pracy, których nie będzie, jeśli cła Trumpa w nas uderzą, czyli w Niemcy uderzą. Niemcy to jest nasz największy partner handlowy, czy tego chcemy, czy nie. Naprawdę. I to są wszystko nieporozumienia. I pani Senyszyn cała na biało, a właściwie na czarno z czerwonymi koralami wychodzi i mówi, ej halo, ale trochę się zapędziliście, tak? No to nie jest wszystko takie złe. Unia Europejska jest w ogóle dobra. My powinniśmy wszyscy tutaj dbać o to. No jest ktoś, kto to mówi w czasie debaty i moje ucho to akurat cieszy. I mówi kochani. I mówi kochani. I mówi tak, kochajmy się, bądźmy w ogóle kochani, wspaniali w ogóle. Jest inna ciekawa na tle tych wszystkich dziwadeł po tej drugiej stronie, przepraszam za te dziwadła, ale naprawdę, tak jak pan Bartoszewicz ma na przykład tytuł doktorski i tak dalej, ale wychodzi i mówi, że bez ograniczeń róbmy referendum, czyli jak 3 osoby głosują w referendum, 2 do 1 w referendum jest ważne i przyjmujemy cokolwiek, co te 3 osoby ustaliły?
No, tych On to bzdur powiedział, on Pani to profesor, naprawdę powiedział. Tych bzdur było całe mnóstwo po tej, No właśnie wiem, po tej no drugiej dlatego- stronie. Ja tylko chciałam naszych słuchaczy zachęcić, ponieważ pani profesor kilka tygodni temu była u nas w Radiu Rebeliant i właśnie mówiła o Mercosur. Mercosurze, Dokładnie, tak. więc zachęcamy, słuchajcie, do Tak, a obejrzenia. ja mogę Państwa zaopatrzyć w naprawdę analizy, które dotyczą, myśmy mieli takie zagwozdki i takie dyskusje przed umową z Kanadą, że ojej, kanadyjskie produkty nas zaleją, będzie coś strasznego. Wiecie co? Zwiększył się eksport do Kanady, nam się poprawił bilans handlowy z Kanadą i się okazało, że wszystko było dokładnie odwrotne. To znaczy nasi rolnicy pokochali w ogóle konkurencję z Kanadą z jakiegoś powodu, z produktami z Kanady. To nie był duży Z oczywiście... ich pszenicą, tak? Na przykład. Nie, naprawdę, to było po prostu coś niesamowitego, a był wielki dramat i w ogóle obawy straszliwe. Tak? Ja przypomnę tylko, że Giertych kiedyś mówił, nie wchodźmy do Unii Europejskiej, No właśnie. bo będzie dramat, po prostu dno, wszyscy na tym stracimy i proszę zauważyć, co się stało i proszę zauważyć, co dzisiaj mówi pan Giertych, więc bierzmy przykład z pana Giertycha Czy pod Seweryn, tym masz względem. ostatnie To pytanie? ja mam czy... ostatnie krótkie pytanie. Ale już naprawdę nie przerywamy. A ja spróbuję Nie mówić przerywam, krótko. bo Stanowski miał mieć rolę błazna, miał mieć rolę Stańczyka, miał na tym zarobić, ale moim zdaniem odegrał bardzo ważną rolę. Ucywilizował Karola Nawrockiego, dał szansę Zandbergowi. Jego kanał był platformą dla wszystkich kandydatów. Co pani sądzi? Ja mam ambiwalentny stosunek do pana Stanowskiego, ponieważ mi się wydaje, że on zrobił dużo złego. Dużo złego w tym sensie, że w ogóle ja jestem politolożką, tak? Kandydat, który bierze udział w wyborach prezydenckich, we wszystkich debatach i tak dalej. I mówi, nie głosujcie na mnie, bo ja tu jestem dla fanu, a nade wszystko dla zarobku. No, może on tego nie mówi, ale my wszyscy to wiemy. Cynik. To jest ktoś, kto nie powinien jednak tam stać i mówić do Polaków, bo to jest jednak mimo wszystko mocno niepoważne. To w ogóle zjeżdża z rangą tych wyborów i całym takim, i tym, czym to tak naprawdę jest na koniec dnia dla nas wszystkich, to jest jednak zabieranie wagi tym wyborom i to mi się nie podoba jako politolożce, bo ja wiem, jakie znaczenie te wybory mają. To są naprawdę najważniejsze wybory od 2023 roku, czyli drugie pod względem wagi, albo nawet gdzieś na równi z tymi z października 2023 od 1989 roku. Bo to jest pytanie o to, czy przyjdzie ktoś, kto pozwoli rządzić temu rządowi i naprawdę dowieść te rezultaty, których my oczekujemy. Przy założeniu, że dzisiaj mamy świetny wzrost gospodarczy, mamy dławioną inflację i mamy naprawdę niezłe perspektywy na to, żeby z 21 miejsca przeskoczyć na 19 miejsce na świecie, jeśli chodzi o naszą gospodarkę. Ja na której konferencji jakiejś tam ekonomicznej i tak dalej nie jestem, to tam wszędzie po prostu słucham zagranicznych ekspertów, którzy mówią o Polsce w samych superlatywach. Realne że w ogóle... pensje mamy w kosmosie? No dobra, oczywiście, Właśnie. to jest argument, tak? Więc jeśli my weźmiemy pod uwagę to, tak, no na przykład ja wiem, że w Luksemburgu się dobrze zarabia, tylko w Luksemburgu się bardzo dużo płaci na przykład za wynajem mieszkania. My w Polsce tego problemu nie mamy, ale my tego nie doceniamy, tak? Więc wszyscy to mówią o jest inny mieszkaniówce temat. i tak dalej, ale realnie ma pan pełną rację. Więc my za chwilę, mając szansę na wskoczenie na 19 miejsce na świecie, jeśli chodzi o naszą gospodarkę, jeżeli w europejskim sondażu społecznym ja widzę, że 90% Polaków mówi, moja osobista sytuacja jest dobra albo bardzo dobra i z tych samych 90% Polaków większość mówi, kraj w ogóle dno i wodorosty, coś strasznego, idziemy w złym kierunku, to przecież jest tak, karton i dykta, to jest coś strasznego. To znaczy, że nam albo ktoś zrobił naprawdę dużą krzywdę komunikacyjnie i my powinniśmy się z tej krzywdy uwolnić sami, naprawdę wykonać ogromną pracę, krytyczne myślenie i te sprawy i naprawdę zajrzeć do wiarygodnych źródeł, albo to jest rzeczywiście tak, że my mamy taką manierę, że my i tak krytykujemy, tak, bo po prostu państwo się krytykuje, tak? Nawet jeśli od czasu do czasu rzuca nam tam jakieś ochłapy w postaci... Co do mieszkań, to się z panią profesor nie zgadzam, ale... No dobra, ale zgadzam się co do opinii o Stanowskim. No dobra, a opinia o Stanowskim właśnie, no ja uważam, że on zrobił dużo złego, natomiast też cynik, pełna zgoda i to, co on robi, to się wydaje takie fajne, tak? Przyszedł i wesprzyjcie tymi milionami tam na przykład chore dziecko, tak? Wszystko super, tylko pamiętajmy, że pan Stanowski jakoś wybrał to akurat dziecko, a potrzebujących dzieciaków w takiej sytuacji jest naprawdę wielu. Pytanie, dlaczego akurat to, dlaczego nie inne? Tak, ja rozumiem, że chciał coś zamanifestować, ale bądźmy uczciwi, no tak, Jurek w tej Owsiak sytuacji. od 30 lat zbiera na dzieci Dokładnie. i jakby nie manifestuje tak, tego. a wali się w niego po prostu straszliwie. Tak, no jest milion powodów, dla których ja mogłabym powiedzieć, że to nie było fair.
To może było nawet i ciekawe, zwróciło uwagę na problem, tak? Ale my mamy w Polsce właśnie ostatnio dyskusję o chorobach rzadkich. Słyszałem ekspertów, którzy mówili o tym, jak się poszerza lista tych chorób rzadkich. Wskazał na to Rafał Trzaskowski, a jednak mimo wszystko zostanie cały czas w pamięci to, że Polska to jest kraj, w którym trzeba zbierać te miliony na te chore, biedne dzieci. Wiecie, w Luksemburgu też trzeba zbierać miliony na chore, biedne dzieci, bo Luksemburg absolutnie nie wspiera wszystkich chorób rzadkich, żeby była jasność. Więc to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie polska specyfika, tak? No a Stanowski do tego trochę sprowadzał na przykład taką poważną dyskusję prezydencką, w której jednak powinniśmy też rozmawiać o zagrożeniu rosyjskim, tak? O problemach naprawdę z wetowaniem ustaw przez prezydenta, czego być nie powinno, więc powinniśmy rozmawiać o kwestiach absolutnie podstawowych, tak? I pod tym względem on trochę rzeczywiście trochę sprowadził tę dyskusję debatę, na... tak? Dokładnie, nie powinien tego robić. Natomiast może jest parę takich maleńkich plusików, to znaczy jak był u niego Rafał Trzaskowski, to rzeczywiście Trzaskowski dał sobie radę z powiedzeniem paru ciekawych, istotnych kwestii i Stanowski nie sprowadził go za to do parteru i nie zrobił mu krzywdy. A mógł to zrobić. A mógł, tak, a mógł zabić jak Stalin. Więc to nie było takie złe. To znaczy wszystkim kandydatom dał rzeczywiście przestrzeń i bardzo dobrze zresztą, że sztab Trzaskowskiego zdecydował, że on pójdzie do Stanowskiego. Nawet mógł pójść do studia, ale no dobra, był u niego, też było ok. Więc to nie było takie złe i naprawdę to było w porządku. Natomiast mógł zrobić więcej złego jeszcze Stanowski. To, że jeszcze więcej złego nie zrobił, to taki mały plusik. Okej. Pani profesor, ja mogłam Panią słuchać jeszcze kolejną godzinę, powiem szczerze, A ja ale mogłabym niestety gadać, musimy kończyć. I teraz Maniera tak, wykładowczyni. i teraz Bloomberg napisał, że jak oceniono, niedzielne głosowanie można traktować jako barometr fali populizmu w Europie. To niedzielne głosowanie, które będzie teraz w Polsce. Pani profesor, do słuchaczy zachęta, żeby pójść, zachęta, żeby ta frekwencja była dobra, Totalnie. dokładnie, więc kilka słów, no dosłownie 2 zdania. Znaczy, to jest tak, że to jest w ogóle najważniejsze, tak jak powiedziałam, najważniejsze wybory oprócz tych w 2023 roku. Wtedy stanęliśmy na wysokości zadania. Stańmy i teraz, tak? To jest w ogóle dla mnie bezdyskusyjne. Poza tym ja zawsze będę zachęcała do wyborów, czy tego chcemy, czy nie, bo mówienie, że nie, to polityka, nie... Drodzy Państwo, my zatrudniamy polityków, to są nasze ciężko zarobione pieniądze. My ich zatrudniamy, żeby zrobili dla nas robotę. Proszę sobie wyobrazić, że zatrudniacie, albo na przykład, dobra, to niech ktokolwiek przyjdzie mi zrobić tę robotę, tak? Już dobra, wszystko jedno, ja się nie interesuję, niech ktoś przyjdzie mi pomaluje na przykład mieszkanie. Chcecie, żeby, nie wiem, pijak, bandyta, ktoś, kto oszukuje na przykład, przyszedł do Was i malował Wam mieszkanie, a Wy na przykład zostawicie to mieszkanie mu, dobra, no tak, bo ja się nie interesuję, nie? Ja się nie interesuję malowaniem mieszkań, się nie znam, niech on to zrobi. I potem się okazuje, że wyniósł nam kasę, że pomalował źle, albo na przykład namalował jakiś dziwny szlaczek, albo jakiś napis, bo miał taką fantazję, tak? A jeszcze sprowadził kumpli i rozpalił ognisko na środku. Nie wiem, czy byście tego chcieli. To jest ktoś, kogo zatrudniamy. Prezydent, rząd i tak dalej. Więc jeśli chcecie, żeby zrobili dla nas dobrą robotę, to zastanówcie się przez chwilę, kogo byście chcieli widzieć na tym miejscu. Po prostu idźcie i zagłosujcie, bo to jest dokładnie to samo. Dokładnie na tym to polega, tak? Że zatrudniamy polityka, żeby coś zrobił dla nas dobrego, ale równie dobrze, nie interesując się, naprawdę nie mamy żadnej pewności, kto to będzie i to może być ktoś taki właśnie, jak przed chwilą tutaj nakreśliłam w wizji malarza pokojowego. Lepiej bym tego nie powiedziała. Moi drodzy, moim i gościnnie dzisiaj Seweryna gościem była cudowna pani Bardzo profesor Renata Ja też. Mieńkowska-Norkienek. Bardzo dziękuję. Pani profesor, bardzo dziękujemy. To moi ja drodzy, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Szanowni widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Radia Rebeliant. To bardzo pomaga tym wszystkim ludziom, którzy swój wolny czas, swoją energię, swoje pieniądze też przeznaczają na to, żeby tworzyć dla Państwa to wspaniałe radio, ten wspaniały kanał, tą wspaniałą telewizję i przekazywać Wam bieżące informacje. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć tam odpowiedni guziczek, a oni dzięki temu mogą rozwijać Radio Rebeliant. Także jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, lajki i pełne wsparcie dla rebeliantów.